witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takim TBR-em na cały 2024 rok. Teoretycznie mam tu 12 książek przygotowanych, natomiast jest ich więcej, ponieważ niektóre z książek, które wybrałam, są to serie. Dlatego też jest ich więcej, bo jeżeli spodoba mi się jakby pierwszy tom, to chciałabym pociągnąć tę serię w tym roku, w tym nowym roku, na pewno dalej. No i tak pomyślałam, że jak już powiem o wszystkich książkach, to może koło fortuny jakby wylosuje mi, na który miesiąc dana książka będzie. Mam tu i klasyki, i true crime, i fantastykę, i co jeszcze? Biografię jedną. Także jest trochę rozstrzałowo, fajnie. No i co, chyba zacznę. Pierwsza książka, która od razu przyszła mi na myśl na 2024 rok, jest to Zbrodnie i kara Fiodora Dostojewskiego. Ja chciałabym się zapoznać na nowo z tą książką, ponieważ jakby czytałam ją i w liceum, i na studiach. Natomiast wtedy czytałam tę książkę z przymusu poniekąd. A obecnie sama mam chęć na tę książkę. No i kupiłam sobie to jakby wydanie, co prawda z Grega, jest takie opisowe, trochę tutaj ze streszczeniem. O. Natomiast no nie będę po to sięgać, wiadomo, bo teraz nie czytam już jakby do szkoły, tylko dla siebie. No i będę mogła sobie zwracać uwagę teraz troszeczkę inaczej na te przypisy, które są tutaj. No wiadomo, że jest to książka o Raskolnikowie, który ma pewne problemy finansowe. No i te problemy sprawiają, że jakby musiałam sprawdzić na pewno to Raskolników. Popełnia pewną zbrodnię na lichwiarce, od której pożyczył te sumy pieniędzy. On jest studentem i jako student no, ma mało pieniążków, mało pieniędzy, no ale jakby stara się jakoś zaradzić swoim problemom, nie do końca w dobrym tonie i nie do końca w dobrym jakby stylu. Książka nie jest zbyt długa i na pewno jest ciekawa. Zastanawiałam się, czy nie podjąć tego ryzyka jeszcze raz jakby, no nie ryzyka, ale nie podjąć się tego, by przeczytać tę książkę jeszcze raz po rosyjsku. Natomiast zobaczyłam akurat w Biedronce w taniej wersji, więc stwierdziłam, że wezmę sobie po rosyjsku, po polsku, a jak będę chciała, to po rosyjsku sobie mogę przesłuchać w audiobooku. Bo na pewno się znajdzie na YouTubie, czy gdzieś w jakiejś aplikacji. Także pierwsza książka na 2024 rok. Kolejna jest to książka, o której już dawno mówiłam, długo mówiłam, czyli Almond, koreańskiej autorki. Ona jest z Korei, nie chcę teraz strzelić. Tak, koreańska autorka. Nie wiem, jak się czyta jej nazwisko. Won Pyong-son. Nie wiem. Też nie chcę popełnić gafy. Natomiast no, ta książka, o niej było głośno. Jest to książka o chłopaku, który nie odczuwa żadnych emocji i jest tu pokazana jego droga. I spotyka, z tego co wiem, na swojej drodze chłopaka, który czuje aż za bardzo. Więc tak, książkę myślę, że będzie mi się szybko czytać. 2023 rok to była chęć na tę książkę, a w 2024 już na pewno ją będę chciała przeczytać. Ponieważ uważam, że ta książka bardzo mi się spodoba. No i nie będę się długo o niej rozwijać, ponieważ wiele razy już o niej mówiłam w wielu TBR-ach na dany miesiąc. Trzecia książka jest to True Crime. Daniel Case napisał książkę Człowiek o 24 twarzach.
Billy Milligan, najcięższy przypadek rozszczepienia osobowości. W 2023 byłam zafascynowana historią Jeffrey'ego Dahmera. No i mam nadzieję, że w 2024 poznam kolejną bardzo ciekawą personę. Ciekawą pod tym względem, że jest to na pewno najcięższy, jeden z takich ciekawszych przypadków pod względem psychologii i nie tylko, ponieważ Billy Milligan był nie tylko Billym, ale też pamiętam z opisu trochę był kobietą, był analfabetą też w jakimś stopniu, 14-latkiem, 8-latkiem, więc jestem ciekawa tej historii i co spowodowało właśnie, że ten nasz Billy robił to, co robił, ponieważ też jedna z jego osobowości mordowała ludzi. Więc na pewno bardzo ciekawa lektura będzie i myślę, że na pewno pochłonę ją bardzo szybko, jeżeli mnie bardzo to zainteresuje, ponieważ no na pewno jest to ciekawa książka i z tego co widzę, ona nie jest napisana w takim stylu reportażowym, tak jak książka o Jeffrey'm Dahmerze, tylko bardziej w takim stylu powieściowym, więc to też na pewno będzie się interesująco przez to czytać. Kolejna książka jest to też książka, o której mówiłam, czyli Tigana Gabriela Keya. Przypomniałam sobie o tej książce, oglądając chyba Bookshelf Tour u zaksiążkowanych, u Zuzy z zaksiążkowanych z Poznania, bo miała też tę książkę na półce. No i ja sobie o niej przypomniałam, bo chciałabym się zapoznać z taką fantastyką podobną do Tolkiena, bo do Tolkiena jakby po Hobbicie nie mogę siąść, jakoś nic mnie nie ciągnie, a chcę zapoznać się z Władcą Pierścieni na pewno i z Silmarillionem. Więc jako, że Guy Gabriel Kay pomagał synowi Tolkiena przygotować Silmarillion do druku, no to jestem ciekawa, jak tutaj poszły losy i jego bohaterów i jak wygląda ta przygoda właśnie w Tiganie. Więc jest fantastyk. Przepraszam. Kolejna klasyka. Anna Karenina i tym razem w wydaniu rosyjskojęzycznym. Jestem ciekawa tej książki, ponieważ wszyscy zachwycają się bardzo tą powieścią. Ja na studiach ominęłam jakoś czytanie tej książki, poleciałam na samych streszczeniach. Więc no, nie czuję się z tego powodu jakaś dumna. Natomiast chcę na pewno zapoznać się w tym roku również z Lwem Tołstojem, ponieważ Tołstoj pisał na ogół dosyć grube dzieła. No i stwierdziłam, że bardziej chyba wolę poznać Annę Kareninę, która no, jest w 8 jakby częściach, natomiast w jednym tomie mam ją po rosyjsku. W Polsce wychodzi zazwyczaj w 2 tomach. I wolę zapoznać się bardziej z jego cieńszą książką niż z Wojną i Pokojem. Ale na Wojnę i Pokój mam nadzieję, że też przyjdzie kiedyś czas. Bo tam ta książka na pewno to jest taki must have, must read bardziej osoby po filologii rosyjskiej, bo jednak no, jest to taka książka, która przez pokolenia idzie razem z Rosjanami, ale Anna Karenina chyba jest bardziej znana w świecie, chociaż ciężko mi stwierdzić. Na pewno ja chcę się zapoznać z historią właśnie Anny Kareniny. Myślałam, że będzie jakiś opis bardziej, bo nie wiem kompletnie, co jest w tej książce. Ja nie pamiętam nic ze streszczeń. Wiem tylko, że jest tutaj ten taki słynny cytat, że wszystkie szczęśliwe rodziny... Zaraz powiem.
Все счастливые семьи похожи друг на друга, każda nieszczęśliwa семья nieszczęśliwa po-swojemu. Czyli ten słynny cytat: wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Mam po polsku też Annę Kareninę w wydaniu właśnie dwutomowym od dziadka. Natomiast no, ja się zapoznam z oryginałem. Tutaj już postanowiłam, bo książkę kupiłam za 24 zł w wydaniu rosyjskim, więc już aż żal było nie wziąć. Kolejna książka, również o niej mówiłam i również chciałam ją przeczytać w 2023. Jest to Stuart Tarton, Demon i Mroczna Toń. Ja jestem nadal zachwycona, cały czas wspominam sobie jak kryminał, jakiś dobry, to właśnie Siedem śmierci Evelyn Hardcastle, tego samego autora. Tutaj jest też przepraszam, kryminał dziejący się w 1634 roku na statku. Więc jestem ciekawa, w ogóle te wydania z Albatrosa są przepiękne i te wklejki, które też nam pomagają w pewnym sensie odnaleźć się w powieści. Wiem, że w 2024 roku ma wyjść kolejna powieść Stuarta Tartona, więc na pewno też, jeżeli wyjdzie w tak pięknym wydaniu, sobie ją zakupię. No a jako, że wychodzi nowa, no to nie chcę mieć na półce czegoś, co stoi już długo i czeka na swoją kolej, bo chcę mieć przeczytane wszystkie jego powieści, ponieważ Siedem śmierci Evelyn Hardcastle bardzo mi się podobało. Była to taka nietypowa powieść trochę. Taka trochę w stylu, trochę fantastyka była, trochę w stylu Agaty Christie. Natomiast no, uważam, że warto było się z nią zapoznać, więc chcę też przeczytać tą dziejącą się na statku. Kolejna książka, jedna, ale jest to seria. O niej też już mówiłam, jest to książka Michaela Swanwicka, Córka Żelaznego Smoka. W tym wydaniu jakby mam, są to 3 tomy, ale tu mam 2 tomy w jednej książce i tu jest 3. A jeżeli spodoba mi się ta fantastyka, to na pewno pociągnę temat dalej niż tylko pierwszy tom. Natomiast na Tibierne 2024 na pewno będzie ten pierwszy tom. Trochę się boję, bo wygląda objętościowo dużo, jak duża, natomiast no, tu są 2 książki, ale też ta czcionka jest dosyć mała, więc na pewno tego tekstu jest dużo. O, i tutaj mam idealnie podzieloną książkę. Tu jest pierwszy tom, tu jest tom drugi. Jest to taka już fantastyka raczej dla dorosłego odbiorcy, więc jestem ciekawa, jak ja ją odbiorę, bo zazwyczaj chyba brałam pod uwagę takie fantastyki dla młodzieży bardziej. Nawet niedawno chyba przeczytałam, no tak, przeczytałam niedawno też Po krzywej kość, to była bardziej młodzieżowa, no i czegoś mi tam w niej brakowało, więc mam nadzieję, że jak już przejdę na tą dorosłą fantastykę bardziej niż na młodzieżową, no to też będę inaczej do niej podchodzić. Ale słyszałam o tej serii właśnie dużo dobrego. To jest trylogia, nie wiem, czy wyjdzie kolejny tom. No zobaczymy. Na razie mamy te 3 tylko. Za granicą też. Przechodzę do biografii. Jest to biografia Yeonmi Park. Przeżyć. Jest to droga dziewczyny z Korei Północnej do wolności. Ja już się sobie tam zaczęłam troszeczkę czytać. W sensie przeczytałam wstęp taki i bardzo mnie epilog, czyli wstęp. Przeczytałam epilog i bardzo mi się spodobał. No i jako, że nie chciałam już w grudniu sobie rozpoczynać kolejnej książki, bo mam jeszcze rozpoczętą jedną, którą mam nadzieję, że skończę, no to przechodzi ona już na pewno na 2024 rok. No i będę chciała ją przeczytać, bo bardzo ciekawi mnie to, jak właśnie wygląda życie takich uciekinierów i jak to wszystko tam się odbywa w Korei Północnej, bo Korea Północna jednak pomimo właśnie chyba przez to właśnie, że jest zamknięta taka na ludzi i
bardzo rzadko informacje na jej temat się przedostają. Jest takim smakowitym kąskiem i dla pisarzy, i dla ludzi, bo na pewno wiele osób się ciekawi, wiele osób jest ciekawych właśnie tego, co się tam dzieje. Ja na pewno jestem ciekawa i na pewno będę chciała zapoznać się właśnie z Yeonmi Park Przeżyć. Kolejna książka, dosyć potężna cegiełka. Jest to książka Nikity Franco, Okna во двор, czyli Okna na podwórze. Książka, o której też mówiłam, ja ją dostałam na urodziny i chciałabym się z nią zapoznać. Jakoś 2023 rok nie sprzyjał temu, żebym się z nią zapoznała. Jest to dosyć ciężka książka, bo mamy tutaj do czynienia na pewno z ze strachem, z nirozumieniem, z uzależnieniem oraz z przemocą i nasilie to przemoc, ale też może w innym stopniu być. Książka dzieje się w pierwszej części w Kanadzie, w drugiej części przechodzi ona na Rosję. I bardzo ciekawe jest to, że te kanadyjskie jakby rozdziały są po angielsku, a rosyjskie już mają nazwy po rosyjsku. No jestem jej ciekawa, ja ją bardzo chciałam długo, rodzice kupili mi ją na urodziny i na pewno chcę się z nią zapoznać bardziej. Myślę, że też szybko się ją przeczyta, bo jednak dużo dialogów i ona jest takim napisana lekkim językiem, chociaż nie mówimy hop, bo no po rosyjsku jednak ja wolniej czytam niż po polsku. Ale to jest właśnie w takim tibierze chyba, nie, dwie. Druga książka po rosyjsku i więcej już nie będzie. Chyba to będzie 11 książka, natomiast znowu jest to cykl, jakby seria. W Polsce wyszły na razie 2 książki, Łady Łuziny, Wiedźmy Kijowa, Miecz i Krzyż oraz Strzał w operze. Ja gdzieś czytam, że będzie tych książek zdecydowanie więcej, chyba około 10, jeżeli ja się nie mylę. Ale właśnie od dawna chcę się zapoznać z Wiedźmami Kijowa, bo wydaje mi się, że będzie to ciekawa atmosfera. Mamy tutaj też nawiązania właśnie do Mistrza i Małgorzaty, którego ja nie przeczytałam. Natomiast może ta książka, przez to, że ta jedna z bohaterek, Masza, jest właśnie bardzo zafascynowana Mistrzem i Małgorzatą, może ta Masza mnie przekona do tego, abym jednak przeczytała tę książkę. Ale nie mówmy hop. No i są tutaj 2 książki, ponieważ no pierwszy i drugi tom, jeżeli spodoba mi się pierwszy, to na pewno w tym roku będę chciała jeszcze, w tym kolejnym roku zapoznać się z kolejnym tomem serii. Ja gdzieś, nie wiem czy nie, no właśnie gdzieś słyszałam, że będzie 10 tych książek, ale nie wiem, zobaczymy co przyniesie czas. Na razie mamy 2 i 2 mam na swojej półeczce. I na pewno chcę się z nimi zapoznać. I przechodzę do kolejnych też serii. Natomiast na mojej półce są tylko pierwsze tomy. I nie wiem, co z tego wyjdzie. I nie wiem, czy nie stawiam sobie zbyt dużego wyzwania właśnie na ten rok. Ale pierwszy tom cyklu demonicznego, czyli Malowany człowiek Petera Bretta. Ja słyszałam o tej książce wiele dobrego i na pewno chcę się zapoznać z tą fantastyką. Nie wiem, czy będę kupować wszystkie tomy, ale pierwszy kupiłam gdzieś na promocji, bo on ma zniszczoną okładkę, a zniszczona okładka przejawiała się tym, że tutaj ma rożek. W sensie miała przerwany róg. Ja ją kupiłam chyba za 20 zł. Przepraszam, za 35 zł z 70, więc uważam, że bardzo dobra cena. Słyszałam właśnie o tej książce dużo. Wiele twórców właśnie, nie twórców, ale wiele, no może też twórców, wiele takich książkowych frików
nie urażając nikogo, polecało tę fantastykę. Ja z Fabryki Słów bardzo lubię te ich książki, więc przeczytam pierwszy tom. Jeżeli mi się spodoba, no to pójdę dalej, może nawet z na Legimi, bo chyba jest cała seria. A jeżeli tak mi się spodoba, że będę chciała kupić, no to zakupię i będę miała całą kolekcję. Natomiast obecnie mam pierwszy tom i chcę się zapoznać z kolejnymi. No tutaj mamy jakąś taką bardzo mroczną tą fantastykę. No i jestem ciekawa. I też nie wiem, czy dobrze, że zaczynam z cyklu demonicznego, bo tam Peter Brett ma kilka cykli. Jest cykl Zmroku i tam mamy Pustynnego Księcia, księgi pierwszą i drugą. Kolejne tomy w przygotowaniu, więc chyba ten cykl demoniczny powstał wcześniej. Potem mamy jeszcze Wielki Bazar Złoto Briana, Dziedzictwo Posłańca, to jest wcześniej w tym świecie. No i cykl demoniczny, Malowany Człowiek, Pustynna Włócznia, Wojna w blasku dnia, Tron z Blaszek? Bzaszek? Nie wiem, nie umiem przeczytać. Oraz Otchłań. No jestem właśnie ciekawa, bo lubię fantastykę, dlatego to. No i kolejna książka, to już 12 pozycja, Duna. Ja chcę obejrzeć film Duna. Zaczęłam nawet oglądać właśnie tą wersję, okładkę książkową mam. Natomiast nic nie zrozumiałam, bo ona się jakoś dla mnie dziwnie zaczynała ze środka, ale może z fabuły właśnie też fabuła tak się zaczyna. Nie wiem, natomiast chcę najpierw zapoznać się jednak z książką, a dopiero później lecieć z filmem. I jako, że chcę obejrzeć na pewno ten film, bo niedługo wychodzi drugi tom i drugi tom, drugi film, Mesjasz Duny, no to na pewno chcę być na bieżąco. No i tak, mam właśnie pierwszy tom. Jestem tej książki ciekawa, bo czytałam komiks Duny. Nawet tutaj mam. I on mi się bardzo podobał, bardzo zachęcił mnie też do czytania. I ja miałam już przeczytać w zeszłym roku, czyli w 2023. Natomiast no nie wyszło. I chcę ten drugi tom sobie komiksu na pewno kupić. I niedługo myślę, że spełnię swoje marzenie. Natomiast no na razie planuję przeczytać Dune. No i taka byłaby lista 12 książek. Ja mam spisane je, tak jak mówiłam, no to u mnie idzie tak jak jakby od tyłu, więc tak też pójdę z miesiącami, czyli mam przygotowane już koło fortuny. No i co? Wybieram sobie miesiąc dla Duny. Zobaczymy, co nam przyniesie los. Ok. Czyli Duna pójdzie na czerwiec. Ja to sobie zapiszę w swojej rozpisce, żeby wiedzieć. I ok. I lecimy z Malowanym Człowiekiem Petera Bretta. Jestem ciekawa, na który miesiąc właśnie Peter Brett się pojawi. Trochę poczekamy na to moje czytanie, bo pokazało listopad 2024. Ja teoretycznie robię sobie taki spis, kiedy będę czytać, natomiast no nie jest to obowiązkowe, że akurat jeżeli koło fortuny powiedziało mi, że mam to przeczytać w listopadzie, tak jak na przykładzie
Petera Bretta, to będę na pewno wtedy czytać tę książkę. Nie jest to powiedziane, to jest zmienny plan, natomiast no, mniej więcej tak bym chciała się poruszać. Kolejna książka do wyboru na miesiąc są to Wiedźmy Kijowa. No i pokazał się sierpień. W sumie tak się kojarzy trochę, bo tam chyba co prawda na wiosnę dzieje się akcja. Chyba w opisie jest tak napisane, czy ja sobie już coś obsturałam. Natomiast właśnie ta książka kojarzy mi się jednak z wiosną, no ale lato też, czary. Czary, nie czary. To mi się tak kojarzy. W pogodny lipcowy dzień, czyli ta książka też dzieje się w wakacje, więc sierpień będzie też odpowiednim miesiącem. Kolejny jest książka Miki Franco, Okna w dwór, czyli Okna na podwórze. Zaraz zobaczymy, kiedy wychodzi jej dzień. Jej miesiąc jest to kwiecień. Czyli powiedziałabym, że bardzo fajnie te miesiące na razie wychodzą. Losuję dalej. Książka Przeżyć. Yeonmi Park. Pojawił się marzec, więc w marcu będziemy zajmować się tą książką. Nie oszukuję Was, ale możliwe, że w styczniu już przeczytam tę książkę. I też jest tak, że te książki na pewno chcę przeczytać w 2024 i mogę na przykład niektóre z tych pozycji przeczytać w tym samym miesiącu. Co nie jest wykluczone. No ale daję sobie taki spis, żeby mniej więcej było miesiącami. Kolejne losowanko książki Córka Żelaznego Smoka. Książek serii trylogii Michaela Swanwicka. I pojawił się październik. W sumie pasuje, bo październik kojarzy mi się zazwyczaj właśnie z taką fantastyką, którą można sobie poczytać pod kocysiem z herbatką. Stuart Turton, Demon i Mroczna Toń. I to jest wrzesień. Fajnie jakby na przykład Anna Karenina, która teraz jest, pojawiła się albo w styczniu, albo w lutym, albo w grudniu, bo właśnie kojarzy mi się ona z zimą. I jest grudzień 2024, więc też się cieszę. Zostały jeszcze 4 książki i miesiące styczeń, luty, maj i lipiec. Losujemy Tiganę, w sensie losujemy, kiedy będziemy czytać Tiganę Gaia Gabriela Keja. I wyszedł lipiec. Czyli pasuje tak okładkowo pomarańczowy kolor i lipiec, bo kojarzy się z ciepełkiem. Teraz losuję miesiąc dla 24 twarzy, czyli człowieka o 24 twarzach. Przepraszam. No i wypadł styczeń. Czyli dosyć szybko zacznę czytać tę książkę. Cieszę się, bo bardzo brakuje mi true crime w moim życiu. No i zobaczymy, czy Almond będziemy czytać w lutym, czy w maju. Czyli Almond nam wpadł na maj.
A co za tym idzie, Zbrodnia i kara wpada nam na luty. Także teraz pokażę, jak te miesiące się rozkładają, czyli tak. Człowiek o 24 twarzach, jest to styczeń, luty i Zbrodnia i kara, marzec, książka Yeonmi Park Przeżyć, kwiecień, Okna во двор Mikita Franco, maj i Almond. Almond kojarzy mi się z majem, bo kupiłam tę książkę na targach książki, więc taki fajne połączenie, więc możliwe, że właśnie w maju tę książkę przeczytam. Teraz czerwiec i Duna Franka Herberta. Lipiec to była Tigana Gaja Gabriela Keja. Sierpień Wiedźmy Kijowa. Pierwszy tom, ewentualnie 2. Wrzesień, czyli Demon i Mroczna Toń Stewarta Tartona. Październik Córka Żelaznego Smoka, ewentualnie jeszcze Smoki Babel oraz Matka Żelaznego Smoka, chociaż boję się, że mogę się przesycić tą fantastyką, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Czyli to był październik. Listopad to Pustynny Książę Petera Bretta, a grudzień Anna Karenina. Także taki mam plan na 2024 i taki mam TBR. Te TBR-y na kolejne miesiące będą się pojawiać na pewno, bo jednak trochę ich tam podczytuję. Natomiast u mnie to są takie bardzo ruchome TBR-y, bo jak widzicie, nie zawsze czytam to, co sobie zaplanuję. Natomiast powiem, że TBR na grudzień został w pewnym stopniu przeczytany, bo na 3, 4, 5, 6, na 6 książek 2 zostały przeczytane. To i tak jest dużo. No ale 2 z tych książek na pewno będę chciała w styczniu przeczytać i zrobić o nich taki z nimi film, więc tutaj to nie przepada. No i co? To by było na tyle. Wiecie już, jakie 12 książek zaplanowałam sobie na 2024. Wiecie, w jakie miesiące je będę czytać planowo. Zobaczymy, co z tego planu wyjdzie. Zaczniemy nasz rok z 24 twarzami, czyli z Człowiekiem o 24 twarzach, czyli z historią Billy'ego Milligana. No i co? To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, więc dajcie znać w komentarzach, co Wam się podobało, co mogłabym zmienić. Może macie jakieś plany już na 2024 rok, więc dajcie znać w komentarzach, jakie to są plany. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!